Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj nakładamy zwykły Tadylakt. Na pierwszą warstwę materiał można zabarwiać, można nie zabarwiać, nie ma różnicy. Jeśli jest ryzyko, że powierzchnia nie jest wystarczająco nośna, to można dać na pierwszą warstwę siatkę. Ja na próbce oczywiście nie będę dawał siatki. I nakładamy pierwszą warstwę. Po nałożeniu materiału na pierwszą warstwę jest sens jego ujednolicić, żeby nie było wyraźnych śladów po paczce. Dlatego biorę walek lekko zwilżony i w różne strony chaotycznie. Stworzyliśmy taką lekką chropowatość i teraz w miarę podsychania tej warstwy można albo leciutko później przygładzić, tylko w ten sposób przygładzić, żeby znowu nie narobić śladów po paczce, albo później po całkowitym wyschnięciu tej warstwy można będzie wziąć szpachelkę i szpachelką zrobić powierzchnię bardziej gładką. No i tyle, teraz poczekamy, aż ta pierwsza warstwa nam wyschnie. A więc tak, pierwsza warstwa jest sucha, lekko ją przygładziłem i teraz położę drugą warstwę. Nakładam normalnie, równo, gładko. W miarę jak ten tynk będzie przysychał, można jeszcze będzie jego bardziej przygładzić, bardziej ujednolicić, ale na razie on jeszcze jest za mokry i za bardzo się ciągnie. Oczywiście tak i tak na trzeciej warstwie będziemy musieli położyć ten materiał jak najbardziej gładko, więc musimy przygotować gładką powierzchnię pod tą trzecią warstwę. I do zobaczenia. Troszeczkę materiał już zaczyna podsychać i teraz ja jeszcze jego leciutko podgladzę. Tą drugą warstwę nie trzeba mocno uszczelniać i nagladzać, ponieważ chłonność materiału powinna zostać, żeby nam trzecia warstwa normalnie się przykleiła. Ale chodzi o to, żeby jak najbardziej zrobić gładszą powierzchnię, żeby ta chropowatość drugiej warstwy jak można mniej przeszkadzała nam na trzeciej warstwie. Teraz trzeba odczekać, aż druga warstwa wyschnie i wtedy dopiero można będzie położyć trzecią warstwę, więc do zobaczenia. A więc tak, mamy już drugą warstwę suchą i teraz nakładamy trzecią warstwę. Trzeba nałożyć trzecią warstwę tak, żeby ona była jak najbardziej gładka i później jeszcze nagladzimy, uszczelnimy materiał. Teraz troszeczkę trzeba odczekać. Będzie widać, że ten materiał już zaczyna nam podsychać i wtedy trzeba go będzie nagładzić, mocno uszczelnić, żeby nie zostało nam por w środku materiału. Materiał zaczyna podsychać i teraz trzeba jego mocno nagładzić. A więc tak, materiał już został nagladzony, teraz trzeba odczekać, żeby ta warstwa nam wyschła i dalej będziemy nakładali impregnat. A więc tak, trzecia warstwa już nam całkowicie wyschła, nagladziliśmy, uszczelniliśmy za pomocą pacy ten materiał i teraz nanosimy mydło, żeby zaimpregnować tą powierzchnię. W zależności od tego nakładaliśmy ciemny albo jasny Tadylakt, odpowiednio musimy użyć mydła albo ciemnego, albo jasnego. Tutaj można tak potraktować, że jasny kolor. Nanosimy mydło za pomocą walka. Ja jeszcze nadmiary tego mydła usuwam za pomocą pacy. I teraz to mydło powinno wyschnąć i wtedy można będzie zawoskować. A więc tak, impregnacja z mydła nam już wyschła, ewentualnie na powierzchni po wyschnięciu może zostać taka lekka ciewizna. I ta powłoka normalnie czyszczy się za pomocą miękkiej szmatki. Po prostu trzeba przeczyścić. I teraz naniesiemy wosk.
Jak widzimy, bardzo małej ilości wosku nam starczyło, żeby pokryć całą próbkę o powierzchni 1/4 metra kwadratowego, więc ten wosk bardzo wydajny. I teraz trzeba odczekać, aż wosk wyschnie i napolerować. Ewentualnie można jeszcze położyć drugą warstwę, ale to już tutaj według uznania wykonawcy, moim zdaniem i pierwsza warstwa już będzie normalnie działać. A więc tak, wosk już jest suchy i teraz musimy jego tylko napolerować. Zwykle na ścianie poleruję za pomocą polerki, coś takiego montuję na polerkę i poleruję. No oczywiście na próbce tego nie będę robił, na próbce napoleruję tylko normalną, miękką szmatką. Odbiję światło. Tak wygląda Tadillak, jeśli my jego zaimpregnujemy woskiem. Tadillak zawoskowany bardziej przypomina ściółk, ale jeśli chcemy, żeby on bardziej przypominał mikrocement, to lepiej jego nie zawoskować, a zalakierować. W tym przypadku do impregnacji już nie używamy mydła, ale zamiast mydła zamykamy materiał specjalnym gruntem, na który później naniesiemy lakier. Ten grunt ma takie właściwości, że już nie ma znaczenia, czyli na niego my będziemy nanosili lakier na bazie wodnej, czyli lakier na bazie rozpuszczalników. Jedyna ważna rzecz, że przed położeniem lakieru ten grunt powinien bardzo dobrze wysnąć. Grunt nanosimy za pomocą walka. A więc tak, impregnat, który naniosłem wcześniej, już jest suchy. Ten impregnat musi wysychać przynajmniej przez 12 godzin, a to i dobę. Im lepiej on wyschnie, tym odporniejsze będzie powierzchnia. I teraz nanosimy lakier. Niestety u mnie tutaj pierwszy raz się nie zapisało. Jak nanosiłem pierwszą warstwę lakieru, naniosę drugą warstwę lakieru. Nanosimy normalnie walkiem, tak jak nanosimy lakier. Nie trzeba mocno cisnąć na walek, ponieważ walek, jeśli na niego mocno cisnąć, to on może narobić bąble. Walek musi cisnąć tylko swoją wagą. I tak jak Państwo widzieliście, nanosiłem lakier w jednym kierunku. I teraz lakier musi wysnąć. Można nanosić lakier wodny, w danym przypadku nanosiłem lakier wodny. Można nanosić lakier na bazie rozpuszczalników. Lakier na bazie rozpuszczalników jest bardziej odporny na chemię niż lakier na bazie wody. Natomiast lakier na bazie wody jest mechanicznie bardziej odporny w porównaniu do lakieru na bazie rozpuszczalników. Ale na ścianach nie ma dużej różnicy, ponieważ nikt nie będzie chodził nogami po ścianach, mam nadzieję. Całkowity czas utwardzania się lakieru wynosi przynajmniej 15 dni, czyli 2 tygodnie. Przez ten okres nie wolno lać na lakier wodę i jaką inną chemię. Im lepiej lakier się utwardzi, tym on bardziej będzie odporny w przyszłości. Ta impregnacja jest w satynie, no więc w porównaniu do wosku, moim zdaniem ten stopień połysku będzie bardziej popularny. I tutaj uwaga, wcześniej zrobiłem próbkę, która już lakier bardzo dobrze wysnął i tutaj nanosiłem lakier na bazie wody. Tutaj było tak. Produkty, które najczęściej ludzie zadają pytania o propos odporności na te produkty, czyli czerwone wino, plyn do czyszczenia WC, olej. Tutaj jeszcze dla pewności, chociaż nie sądzę, że to trzeba będzie komuś, ale dałem jeszcze denatural. Ta próbka już przez długi czas leżała i denatural nam już wyparował, całkowicie wysnął i jednak została plamka. Więc na lakierze wodnym zabarwiony spirytus będzie zostawiał plamy. Ale nie sądzę, że denatural ktoś będzie lał na ściany. Natomiast wino i plyn do czyszczenia i olej zaraz sprawdzimy. Biorę wilgotną gąbkę i zbieram wszystko. Trochę piany od tego płynu. Czyli widzimy, nie zareagowało na wino, czyli mamy sukces, nie zareagowało na plyn do czyszczenia WC, czyli mam sukces i nie zareagowało na olej. Więc z tego wynika, że produkt jak najbardziej się nadaje do położenia jego na ścianach w łazience oraz na ścianach w przestrzeni między szafkami w kuchni, nawet i przy kuchence. Mam nadzieję, że ta informacja się przyda dla Państwa. Staram się w miarę
miarę możliwości przekazywać Państwu swoją wiedzę, swoje doświadczenie. Zapraszam do polubienia tego filmiku, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę i do nowych filmików. Do widzenia.